często zadawane pytanie dotyczące formalności. I tak, mamy zasadniczo 3 przypadki. Kto bogatemu zabroni, prawda? Wygraliście w lotto, dostaliście spadek. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku odpowiem na dosyć często zadawane pytanie dotyczące formalności, jakich trzeba dopełnić, podejmując decyzję o przeprowadzce na Maltę. I nie mówię tutaj o wynajmie mieszkania, bo oczywistym jest, że na dłuższą metę nikt nie będzie mieszkał w namiocie czy w samochodzie, tylko o sprawy urzędowe, tak zwane rejestracyjne. Jednym z pytań, które się przewija, jest to, czy na przykład pracując zdalnie można po prostu przyjechać na Maltę, zamieszkać tutaj, nie zgłaszając tego nigdzie. Bo to, że trzeba się zarejestrować, podejmując tutaj legalną pracę, nie budzi żadnych wątpliwości. W tym właśnie odcinku odpowiem Wam na te pytania, co i kiedy należy zrobić. A żeby nie było tak nudno, że po prostu siedzę przy biurku i gadam, to zrobię to podczas kolejnego z naszych spacerów po klifach. Zostańcie z nami. To jest znana Wam Zatoka Szlendi, a my będziemy szli tam pod tą górę, wdrapiemy się aż na sam szczyt i dalej pójdziemy klifem, a naszą wędrówkę zakończymy w miejscowości St. Lawrence. Moi drodzy, no to co? Stanęła, podjęliście decyzję, że przeprowadzacie się na Maltę. No i jak to teraz wygląda od strony formalnej? Otóż na Malcie turystycznie bądź służbowo można przebywać bez zgłaszania tego jakimkolwiek instytucjom do 90 dni. Jeżeli mija okres ten 3-miesięczny, należy swoją obecność zgłosić odpowiednim instytucjom i wyrobić kartę rezydenta. To jest najważniejszy dokument, który będzie Wam tutaj na Malcie potrzebny. I tak, mamy zasadniczo 3 przypadki. Pierwszy to jest taki, kiedy przybywacie na wyspę z zamiarem podjęcia tutaj pracy, czy też założenia działalności gospodarczej. No, nie podlega wątpliwości, że trzeba to zgłosić. Drugi przypadek jest taki, kiedy przybywacie na wyspy, ale pracujecie zdalnie, czy też macie inne dochody, typu renta, emerytura, no bo oczywiście emeryci również mogą zmieniać miejsce zamieszkania, prawda? No i co, należy to zgłosić, czy nie? Oczywiście, że należy. Trzeci przypadek to jest taki, kto bogatemu zabroni, prawda? Wygraliście w lotto, dostaliście spadek, cokolwiek. Macie w każdym bądź razie furę pieniędzy, pracować nie musicie i chcecie mieszkać na Malcie. Czy trzeba to zgłosić? Oczywiście, że trzeba. Odwiedzacie 3 urzędy, a w zasadzie potrzebne są Wam dokumenty z 3 urzędów. Pierwszy z nich to jest tak zwany Jobs Plus. To jest miejsce, gdzie rejestrujecie się jako osoby pracujące bądź prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli macie fortunę, ten urząd możecie pominąć. Jeżeli macie dochody z zagranicy, ten urząd również możecie pominąć. Natomiast w sytuacji, kiedy podejmujecie tutaj pracę u kogoś, pracodawca ma Was zgłosić do tego urzędu, a Wam potrzebny jest papierek z tego urzędu, że zostaliście tam zarejestrowani. Jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, sami dreptacie do tego urzędu z dokumentami firmowymi, dowodem osobistym, no i chwilką czasu i cierpliwości po to, żeby się tam zarejestrować. Drugi urząd to jest Social Security Office, czyli potrzebujecie stamtąd tak zwany numer ubezpieczenia. Tam już dreptacie osobiście, a właściwie my dreptaliśmy osobiście, teraz już troszeczkę poszli z postępem i można to po prostu zgłosić online. Wszelkie linki znajdziecie na moim blogu, do którego
adres internetowy podam Wam w opisie filmu, ponieważ wystarczy tam wejść i jest to wszystko ładnie opisane, łącznie z linkami, gdzie wszelkie dokumenty można sobie pobrać. No i jeżeli macie już dokumenty z tych dwóch urzędów, czyli numer ubezpieczenia, zostaliście zarejestrowani w Jobs Plus i macie potwierdzenie tego, no to udajecie się do Identity Malta po wyrobienie tak zwanej karty rezydenta. W takiej dokładnie kolejności: Social Security, Jobs Plus i dopiero Identity Malta, ponieważ bez tych dwóch papierków wcześniejszych nie macie czego szukać w Identity Malta. Jak się już tam wybierzecie, uzbrojeni w cierpliwość po zęby, no to wtedy możecie wyrobić sobie właśnie tą kartę rezydenta. I tutaj mamy te 3 przypadki, o których wspomniałam, bo w zależności od tego, czy macie kupę kasy, czy pracujecie zdalnie, czy pracujecie na Malcie, potrzebne są odpowiednie druki. Mając dokumenty z Jobs Plus i numer ubezpieczenia społecznego, możemy przystąpić do atakowania Identity Malta. Pierwsza i najprostsza sytuacja, czyli zakładamy, że podjęliśmy pracę u kogoś na Malcie. Potrzebujemy wtedy oprócz 2 wyżej wymienionych dokumentów również oryginał i kopię umowy o pracę, no i oczywiście dowód tożsamości nasz, polski, może to być dowód osobisty, może to być paszport, no i adres zamieszkania, właściwie umowę najmu pokoju, mieszkania, domu, czyli miejsca, gdzie będziecie mieszkać. Z tymi dokumentami udajecie się do kolejki. Sytuacja numer 2, czyli formularz do tego potrzebny również jest podany w moim blogu, jest to tak zwany formularz A. Ten sam formularz należy wypełnić w przypadku, kiedy udajemy się po kartę rezydenta, ale jesteśmy samozatrudnieni bądź zakładamy działalność gospodarczą na Malcie. Tylko wtedy zamiast umowy o pracę potrzebujemy wszystkie dane firmy. Numer VAT-u, numer taksu, numer firmy, adres siedziby firmy, czyli generalnie my wzięliśmy całą taką grubą teczkę, bo nigdy nie wiadomo, czego może sobie pan urzędnik jeszcze zażyczyć. Generalnie wszystkie dokumenty firmowe najlepiej mieć ze sobą. Wszystkie dokumenty robimy kopię, ponieważ do wglądu potrzebny jest oryginał, a kopię zostawia się w urzędach. Co ważne, nie zabieramy ze sobą zdjęcia. Zdjęcia robią na miejscu i to jest ważna informacja, ponieważ trzeba się jako tako zabrać ze sobą chociażby grzebieni, czy jakoś się wyjściowo ubrać. Ja mam zdjęcie w dowodzie takie, że nie chcę go, znaczy w tej karcie rezydenta takie, że nie chcę nikomu pokazywać. Jestem rozczochrana w bluzie, ponieważ myślałam, że moje zdjęcie, które sobie sama zrobiłam kiedyś, mogę tam im zostawić. No ale nie, robią na miejscu. Trochę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli mamy dochody z zagranicy bądź kupę kasy.
Wtedy nie potrzebujemy zaświadczenia z Jobs Plus ani numeru ubezpieczenia społecznego, aczkolwiek jest nam potrzebne potwierdzenie posiadania ubezpieczenia międzynarodowego obejmującego również Maltę. No i przygotowujemy zupełnie inny formularz. Jest to formularz tak zwany J, do niego link również jest na moim blogu. Ten formularz wypełniamy, no i oczywiście z naszym dokumentem tożsamości i potwierdzeniem posiadania środków zabezpieczających naszą egzystencję, naszą i naszej rodziny na Malcie, udajemy się do urzędu. I to nie jest tak, że my twierdzimy, że nasz dochód czy środki na koncie nam wystarczą na przeżycie. Są określone kwoty, które musimy posiadać. I tak, w przypadku osoby, która nie musi pracować, czyli posiada jakieś środki na koncie, to jest 14 000 euro w przypadku osoby samotnej lub 23 300 w przypadku pary małżeństwa na rok. Wtedy taka karta rezydenta zostaje Wam wydana na rok. Jeżeli macie dochody z zagranicy, to jest to kwota 93 niecałe euro tygodniowo w przypadku osoby samotnej bądź 105 euro tygodniowo w przypadku pary. Jest to uznawane, że wystarczy nam na taką po prostu egzystencję, która nie będzie w jakiś sposób nadwyrężać Państwa. I wtedy również kartę rezydenta dostajecie na rok. Tu kogoś fantazja poniosła. Za wydanie karty rezydenta nie płaci się nic, natomiast płaci się, jeżeli ją zgubicie i potrzebujecie wyrobić duplikat. Miejsca, gdzie o taką kartę rezydenta można aplikować, podałam również na moim blogu, link znajdziecie w opisie. Znajdziecie tam również przydatne linki do stron urzędowych, gdzie znajdziecie aktualne wykazy dokumentów, ponieważ to oczywiście może się z biegiem czasu zmieniać, jak również mogą się zmieniać kwoty, które są uznawane jako minimalne do przeżycia. No i co, mam nadzieję, że ten film Wam nieco rozjaśnił sytuację. I nie jest to tak, że po prostu przyjedziecie i będziecie tutaj sobie mieszkać. Należy dopełnić wszelkich formalności, żeby móc się cieszyć spokojnym pobytem na słonecznej Malcie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie również, jeżeli chcecie coś jeszcze się dowiedzieć. Jeżeli coś Was interesuje, to w miarę możliwości postaram się temat ogarnąć i go po prostu nagrać dla Was. No i co? Ja się będę z Wami powoli żegnać, ponieważ nasza trasa dobiega końca. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, cześć!